Zdecydowałaś samodzielnie przygotować się do egzaminu i nie wiesz, z jakich materiałów skorzystać? Kupić przykładowe testy, czy może podręcznik gramatyczny, czy może warto zaopatrzyć się w słownik ortograficzny? W tym wideo zobaczymy wszystkie najlepsze materiały do przygotowania się do egzaminu na poziomie B1, materiały do każdej konkretnej części. Lecimy! Cześć, tu Weronika, jestem lektorką języka polskiego i uczę go od 2017 roku, czyli już od ponad 6 lat. I w tym również przygotowuję swoich uczniów do egzaminów certyfikatowych. Przypominam, że do każdego wideo są napisy w języku polskim, ale też w niektórych językach obcych, więc jeżeli potrzebujesz, to koniecznie je sobie włącz. W części numer 1 omówię materiały, w których znajdziemy przykładowe testy, czyli takie same przykłady arkuszy, jakie będą na realnym egzaminie. Oczywiście przykłady testów są na stronie certyfikatpolski.pl, ale są tam tylko 3 sztuki z tego, co wiem. I też ostatni przykład jest z roku 2020, więc już to było jakiś czas temu. I może być tak, że już to kiedyś tam na jakimś kursie robiliśmy, a teraz chcemy jeszcze więcej takich przykładowych testów zrobić, więc pokazuję, gdzie to znaleźć. Pierwsza książka, którą mogę polecić, to jest książka Polski na B1 Bereniki Wilczyńskiej. Ona zawiera 7 przykładowych testów, do których oczywiście jest klucz, więc samodzielnie możemy sprawdzić swoje odpowiedzi i też są dodatkowe zadania na mówienie. Wielkim atutem tego podręcznika jest to, że jest on nowy, zawiera wszelkie najbardziej aktualne informacje o egzaminie. Drugi podręcznik, który mogę polecić, to Bądź na B1. I tutaj w tym podręczniku znajdziemy nie tylko przykłady testów, ale też zbiory zadań, czyli na przykład kilka ćwiczeń tego samego typu. Tak? Na przykład jak w części czytanie mamy zadanie prawda, fałsz, no i mamy w tej książce kilka tego samego typu zadań, więc jeżeli chcemy najpierw to przerobić, a dopiero potem robić cały przykładowy test, no to właśnie w tej książce znajdziemy coś takiego. I trzecia książka, którą polecę, warto ją sobie nabyć, jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład zrobiłam przykładowy test i widzę, że dobrze mi idzie na przykład z czytaniem, słuchaniem, ale bardzo brakuje mi słownictwa podczas mówienia albo mam jakieś wyraźne braki w gramatyce, które potrzebuję uzupełnić, to w takiej sytuacji polecam ten podręcznik Zdaj się na polski. W nim znajdziemy właśnie na przykład ćwiczenie leksykalne na powtórzenie słownictwa, które musisz znać na tym poziomie. Też każdy rozdział zawiera powtórzenie konkretnego tematu gramatycznego, odpowiednio też, który musisz już znać na tym poziomie. Więc jeżeli czujesz, że najpierw musisz uzupełnić braki i zanim właśnie osiągniesz ten prawdziwy poziom B1 i zanim zaczniesz robić testy, to właśnie ten podręcznik jest bardzo, bardzo dobry na tego typu sytuacje. W drugiej części omówmy sobie materiały do części słuchanie i czytanie. I tutaj będą 2 książki. Pierwsza książka to Polski do słuchania. Autorki to są Dorota Gruza i Agnieszka Pabiańczyk. I właśnie te same panie mają jeszcze drugą książkę, która się nazywa Polski do czytania. I właśnie obie te książki zawierają
przykładowe zadanie na rozumienie tekstu słuchanego i rozumienie tekstów pisanych na poziomie certyfikatowym B1. Lecimy dalej, lecimy do części gramatycznej, ulubionej chyba części większości studentów. I tutaj przede wszystkim znów odsyłam do strony certyfikatpolski.pl, bo tam oprócz przykładowych testów znajdziemy też zbiory zadań i jeżeli chodzi o część gramatyczną, warto z tych zbiorów skorzystać. W nich znajdziemy ćwiczenie na każdy konkretny temat, czyli na przykład 5 ćwiczeń na czas teraźniejszy, potem 4 albo też 5 ćwiczeń na aspekt, kilka ćwiczeń na spójniki, więc na każdy temat oddzielnie są ćwiczenia, więc i te zbiory można absolutnie legalnie sobie pobrać, więc warto najpierw to zrobić. Może się okazać, że to już będzie wystarczające dla nas. A jeżeli nie, jeżeli czujemy, że mamy na przykład problem z przypadkami, to tutaj polecam taką oto publikację, ten materiał, który się nazywa Gramatyka z kulturą przez przypadki. I to jest też podręcznik, który też absolutnie za darmo i legalnie możesz sobie pobrać z internetu. I w tym podręczniku każdy konkretny rozdział jest poświęcony konkretnemu przypadkowi, więc osobno możesz sobie przerobić, dopełniać celownik i tak dalej, a potem już przejść do testów. W sytuacji, gdy Twoim językiem ojczystym jest któryś z języków wschodniosłowiańskich, czyli ukraiński, białoruski albo rosyjski, i masz taką sytuację, że w teorii bardzo dobrze znasz wszystkie końcówki, wszystkich przypadków, ale kiedy rozmawiasz, kiedy budujesz zdanie, często zdarza się tak, że wszystkie słowa masz polskie, ale konstrukcję na przykład ukraińską albo część końcówek z rosyjskiego, jakoś tam mówiąc kolokwialnie, włazi i przeszkadza, to na ten rodzaj problemu polecam taką publikację, która się nazywa Polski dla nas i tam są ćwiczenia, które właśnie zmuszają Cię do tego, żeby zobaczyć konkretnie różnice, na przykład między ukraińskim a polskim i jaka jest różnica w konstrukcjach, bo często jest tak, że kiedy mamy dopełniacz w języku polskim, a po ukraińsku to może być biernik lub na odwrót, więc jeżeli masz problem z tym, że w teorii znasz końcówki, ale kiedy mówisz, to wychodzi Ci taki miks, że słowo polskie, ale konstrukcja białoruska albo ukraińska, to skorzystaj koniecznie z tej książki. I jeszcze trzecie źródło, trzeci podręcznik na trening przypadków to Polskie przypadki, szybki trening, też autorki Bereniki Wilczyńskiej, w której są ćwiczenia, takie małe teksty, w których musimy wstawiać słowa od razu we wszystkich przypadkach, czyli ćwiczymy znajomość wszystkich przypadków naraz, bo właśnie w ten sposób ona jest sprawdzana na egzaminie. Jeżeli potrzebujesz bardziej poćwiczyć czasowniki, to polecam też jeszcze inną książkę z serii Gramatyka z kulturą, tylko tym razem Gramatyka z kulturą przez osoby. To jest też publikacja, którą możesz pobrać absolutnie za darmo i legalnie. I w tej książce znajdziesz rozdział ćwiczenie na wszystkie czasy, czyli czas przeszły, czas teraźniejszy i czas przyszły. Też tryby, tryb rozkazujący i tryb warunkowy i również ćwiczenie na aspekt. Nie pamiętam, czy powiedziałam już na początku, ale jeżeli powiedziałam, to powiem jeszcze raz, że linki do tych wszystkich źródeł, do tych wszystkich materiałów znajdziesz w opisie, więc koniecznie zajrzyj tam do niego, żeby zobaczyć, gdzie, co, skąd pobrać albo gdzie kupić.
Wszystkie linki są, więc nie potrzebujesz niczego samodzielnie googlować i szukać. No i jesteśmy już przy ostatniej części, czyli materiały do części pisanie i mówienie. I tutaj będą 3 źródła wiedzy. Po pierwsze, do części pisanie polecam oczywiście książkę Pisz po polsku, w której znajdziesz przykłady absolutnie każdego rodzaju tekstu, który może spotkać Cię na egzaminie, szablon odpowiedzi, ale też ćwiczenie, przykładowe zwroty i wyrażenia, których warto użyć. Wszystko to jest w tej książce. Jeżeli chodzi o mówienie, to jest książka Setka na mówienie, która tak samo zawiera przykładowe zadania, ale też szablony odpowiedzi, przydatne wyrażenie, pytania, tak, na które warto odpowiadać, tak, wykonując zadanie z części mówienie. I jest jeszcze podręcznik, który się nazywa B1. Piszę, mówię i zdaję. I w tym podręczniku są zadania do pisania i mówienia, czyli masz tak naprawdę 2 w 1, od razu zadanie do tych 2 części. To były wszystkie najlepsze materiały do przygotowania się do egzaminu na certyfikat B1, aktualnie dostępne na rynku, aktualnie to znaczy w sierpniu 2023 roku. Oczywiście nie chodzi o to, żeby kupować naraz te wszystkie książki i robić je wszystkie naraz. Zawsze warto na początek zrobić przykładowy test, który znajdziesz za darmo na stronie certyfikatpolski.pl. Zobaczyć, co Ci sprawia najwięcej trudności, może nic nie sprawia i wtedy nie potrzebujesz żadnych książek, a jeżeli właśnie widzisz jakiś konkretny problem, to do niego dobrać 1, 2, maksymalnie 3 książki i już z nimi pracować. O tym, jak pracować z przykładowym testem, jak dokonać takiej wstępnej samooceny, opowiadałam w tym filmiku. Koniecznie go zobacz, jeżeli jeszcze nie oglądałeś. Jeszcze raz powtórzę, że linki do wszystkich wymienionych przeze mnie książek i materiałów, stron znajdziesz w opisie. No i jeżeli już się przygotowujesz do egzaminu, to możesz podzielić się ze mną w komentarzach, jak Ci idzie, czy korzystasz właśnie z którychś materiałów, które tutaj wymieniłam, czy one podobają Ci się, czy nie. No i też ogólnie, jeżeli uczysz się polskiego, to zawsze możesz dać znać w komentarzach, jak Ci idzie. Będzie miło mi o tym pogadać z Tobą w komentarzach. No, a na dzisiaj to tyle. Jak zwykle życzę wyłącznie zdanych egzaminów z bardzo wysokimi, z najlepszymi wynikami i do zobaczenia w następnych filmikach.